Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym, jak widzicie, znajdujemy się troszeczkę nietypowo, bo nie w studiu, a tym razem na krakowskiej Jurze Częstochowskiej. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dokładnie tak. Więc tak się tutaj znajdujemy, a znajdujemy się tutaj, ponieważ dostaliśmy dwa gimbale do przetestowania i testujemy je w ekstremalnie trudnych warunkach, czyli skałki, śliskie, grunty, które tutaj mamy, więc zaraz sobie sprawdzimy, ale zaczekajcie do testu, ponieważ najpierw otworzymy sobie paczki. Oba gimbale to dwa ostatnie urządzenia z paczki od Fototechniki, które służą do mechanicznej stabilizacji telefonu, która przydaje się przy nagrywaniu telefonem. Oba urządzenia służą do tego samego, lecz są pewne różnice oraz mocniejsze i słabsze strony tych gimbali. Zacznijmy od Mozy Mini MI. Po zdjęciu folii z kartonika w pudełku znajdziemy etui, które po otwarciu ukazuje wszystkie elementy zestawu i służy też do przechowywania stabilizatora. Na górze po rozsunięciu kieszeni znajdziemy naklejki oraz instrukcję obsługi. Jest też kabelek micro USB do ładowania stabilizatora. Klasycznie w każdym urządzeniu mamy też pochłaniacz wilgoci, ale poza nim mamy jeszcze mały statyw, by postawić gimbal na stole. No i jest oczywiście nasz stabilizator. Sam gimbal prezentuje się całkiem solidnie, ma wzmocnione ramiona z metalu, a jego waga to niecałe 550 gramów. Dość fajną funkcją jest możliwość ładowania telefonu prosto z portu USB lub ładowania indukcyjnego w uchwycie. Otwórzmy teraz Mozę Mini S. Po zdjęciu folii pudełko rozsuwamy bokiem i na początku wita nas szybka instrukcja obsługi uruchomienia oraz pełna instrukcja obsługi. Tuż pod nią mamy pochłaniacz wilgoci oraz nalepki. W pudełku na dole znajdziemy statyw do postawienia stabilizatora na stole, zaś u góry w przegródce znajdziemy kabelek spustowy do wyzwalania nagrywania w telefonie oraz kabelek USB-C do ładowania naszego gimbala, którego możemy też przechowywać w woreczku, który jest w zestawie. No i na zakończenie jest jeszcze sam stabilizator, który ma składaną konstrukcję, dzięki czemu może mniej zajmować miejsca. Oba zestawy po wypakowaniu tak się prezentują. Gimbal Mini S jest lżejszy, a jego waga to niecałe 500 gram. Ale za to konstrukcja, mimo że ma wzmacniane metalowe ramiona, to budowa wydaje się bardziej plastikowa. Jeśli chodzi o uruchomienie, to wystarczy, że umieścimy nasz telefon w zacisku i uruchomimy stabilizator. Jeśli nasz telefon jest duży, możemy rozsunąć ramię stabilizatora, by zmieścić nasz telefon i wypośrodkować środek ciężkości. Możemy też dodatkowo przekręcić mocowanie o 90 stopni i zamocować w nim telefon pionowo. Po zamontowaniu telefonu wystarczy, że włączymy nasz stabilizator. W przypadku drugiego gimbala zaczniemy od rozłożenia stabilizatora, który posiada składaną konstrukcję, dzięki czemu stabilizator będzie nam łatwiej schować np. do plecaka. Po rozłożeniu drugiego stabilizatora tak samo umieszczamy telefon w zacisku. Następnie tak samo wystarczy, że włączymy stabilizator, który jest już gotowy do pracy. W przypadku Mozy Mini S możemy też przykręcić mocowanie i zamocować telefon pionowo. Warto wspomnieć, by w czasie montowania telefonu pamiętać, by zamocować go jak najbliżej optycznego środka ciężkości. Przejdźmy teraz do kabelków, które dostajemy w zestawie i w przypadku Mozy Mini MI jest to kabelek micro USB, który po załadowaniu stabilizatora pozwala na ładowanie smartfonów, które nie mają indukcyjnego ładowania. W przypadku drugiego gimbala Mozy Mini S nie mamy opcji ładowania telefonu bezpośrednio ze stabilizatora, ale dostajemy kabelek spustowy z 4-pinową wtyczką mini jack, która pozwala na wyzwalanie migawki lub rozpoczęcie nagrywania w telefonie. Dodatkowo na Mozie Mini MI znajdziemy też 4 1/4-calowe gwinty fotograficzne, do których możemy przymocować inne akcesoria, np. takie jak mikrofon czy lampka. Na Mozie Mini S znajdziemy tylko jeden gwint fotograficzny od spodu. Stabilizatory posiadają też swoje funkcje. Zajmijmy się na początek Mozą Mini MI. I aby było łatwiej je zrozumieć, bo instrukcja moim zdaniem jest bardzo nieintuicyjna, to przejdźmy od razu do aplikacji, z której znacznie łatwiej będzie poznać nowe funkcje. Aplikacja zwie się Moza Gini lub Genie, jak to woli, i można ją pobrać ze strony producenta lub sklepu Play. Czy jak ktoś ma Japcoka, to można pobrać z App Store'a. Aplikacja łączy się w dość prosty sposób z gimbalem przez Bluetooth i możemy w niej też nagrywać filmy. Patrząc na rączkę stabilizatora, na górze mamy joystick, za pomocą którego możemy kierować gimbal w wybrane miejsce. Po lewej stronie mamy wskaźnik naładowania baterii, a po prawej stronie dwie diody, które informują o trybie pracy stabilizatora. Od razu po uruchomieniu stabilizator jest w trybie podążania na boki za ruchem operatora. Naciskając lewy przycisk 2 razy przejdziemy do trybu, w którym stabilizator nie będzie podążać na boki za ruchem operatora. Naciskając kolejne 2 razy w ten sam przycisk powrócimy do poprzedniego trybu. Gdy naciśniemy lewy przycisk 3 razy przejdziemy do trybu podążania na boki i przechylania telefonu za ruchem operatora. Teraz obrót telefonu jest zablokowany. Przejdźmy teraz do aplikacji, w której możemy te tryby zmieniać dużo łatwiej.
No i na ten moment musimy się niestety zatrzymać, ponieważ firma Moza wprowadziła aktualizację do tej aplikacji dokładnie wczoraj. No i chciałem właśnie pokazać wybór trybów śledzenia, które są właśnie w aplikacji. Jest to lepiej rozwiązane w tej aplikacji niż ciągłe naciskanie i wybieranie tych przycisków. Niestety tak się złożyło, że dzisiaj jest 21, kiedy nagrywam to, a wczoraj wyszła aktualizacja, która niestety popsuła tą aplikację. Więc teraz już się połączyliśmy przez Bluetooth i tu po lewej stronie mamy właśnie podgląd, jaki w obecnej chwili tryb jest. Teraz jest lock, czyli wszystkie możliwe osie są zablokowane. Mogę kręcić we wszystkie strony, a telefon i tak zostaje w tym samym miejscu. Można było to sobie w prosty sposób wybrać, wybierając sobie tą ikonkę, gdzie tu mamy te różne ustawienia. I w tym miejscu tutaj mamy Follow Mode. Jak widzicie, i widzicie, co się stało. Mimo że i tak bateria padła, no to wypada, ale po prostu tą aplikację wywaliło, aplikacja się wyłączyła. No i tak ekstra super zaktualizowali tą aplikację. Tak samo teraz chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz, która później była w filmie. Najpierw się podłączmy do naszego stabilizatora. Może niekoniecznie naszego, ale do tego stabilizatora. Mamy też opcję, jak widzicie tutaj poniżej, jest Axi Parametr Settings i dokładnie jak to naciśniemy, tak samo wywala aplikację, więc ekstra super, że tak zaktualizowaliście tą aplikację. W dodatku ona jest na sklepu Play oficjalnie, że wszystko jest ok. No to rewelacja, powiem Wam. To chciałem Wam pokazać, że nie zrobimy, chyba że macie starszą wersję aplikacji lub u Was ewentualnie to może działać. Tutaj na tym telefonie to nie chce działać w tej wersji, po prostu się wywala. Więc pozostaje nam jedynie obserwować właśnie te dwie diody, które tutaj mamy i naciskając właśnie te przyciski możemy sobie zmieniać te tryby. Tam dokładnie według instrukcji. W opisie dokładnie to rozpisałem. A póki co wracamy dalej do filmu. Przejdźmy teraz do kolejnych przycisków, które też musiałem rozpisać, tak by dało się zrozumieć instrukcję. Naciskając 2 razy dolny przycisk zresetujemy położenie stabilizatora do pozycji zerowej. Wciskając 3 razy górny przycisk przejdziemy do trybu incepcji. Wtedy stabilizator przechyli telefon do przodu do samej blokady, a my za pomocą joysticka będziemy mogli sterować obrotem stabilizatora. Idąc do przodu będziemy mogli uzyskać efekt jak w filmie Incepcja. Naciśnięcie ponowne 3 razy górnego przycisku spowoduje, że wyjdziemy z tego trybu. Jeśli naciśniemy 2 razy przycisk w prawo, to przejdziemy do trybu sportowego, w którym podążanie telefonu na boki jest bardzo szybkie i zdecydowanie sztywniejsze. Wracając do aplikacji, możemy też sterować aplikacją bezpośrednio ze stabilizatora. I tu naciskając środkowy przycisk możemy rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie. Jeśli naciśniemy 2 razy ten sam przycisk, wykonamy wtedy pojedyncze zdjęcie. Gdy raz naciśniemy przycisk w górę, spowodujemy, że wejdziemy do menu w aplikacji. Gdy naciśniemy 2 razy ten sam przycisk, możemy przejść pomiędzy trybem foto a wideo. Długie przytrzymanie górnego przycisku spowoduje przełączenie na przednią kamerę telefonu. Naciśnięcie prawego przycisku spowoduje wejście do podglądu nagranych nagrań. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do trybu nagrywania. Pojedyncze naciśnięcie dolnego przycisku spowoduje automatyczne zoomowanie aparatu w telefonie i ponowne naciśnięcie spowoduje oddalenie. Mamy jeszcze pierścień obrotowy, którym możemy ręcznie sterować zoomem cyfrowym. Przejdźmy teraz do drugiego stabilizatora, czyli Mozy Mini S. Na obudowie znajduje się joystick, za pomocą którego możemy poruszać stabilizatorem. Poniżej mamy przyciski, które służą do włączania i wyłączania różnych trybów pracy. Gdy naciśniemy dolny przycisk 2 razy, przejdziemy do trybu sportowego. Wtedy podążanie na boki za ruchem operatora będzie bardzo szybkie i sztywne. Naciskając ponownie ten przycisk wyjdziemy z tego trybu. Naciskając ten sam przycisk 3 razy przejdziemy do trybu incepcji i jak w poprzednim gimbalu stabilizator przekręci telefon, a za pomocą joysticka będziemy sterować obrotem telefonu. Naciśnięcie 3 razy tego samego przycisku spowoduje opuszczenie trybu incepcji. Gdy naciśniemy 2 razy lewy przycisk, przejdziemy do trybu, w którym pochył telefonu będzie podążać za ruchem operatora. Kolejne 2 naciśnięcia spowodują wyłączenie tego trybu. Na przodzie stabilizatora znajduje się wyzwalacz, czy jak to woli spust. Naciśnięcie jego 2 razy spowoduje zresetowanie pozycji stabilizatora do pozycji startowej. Gdy przytrzymamy wyzwalacz, to włączymy chwilowo tryb podążania przechyłu za ruchem operatora. Gdy naciśniemy wyzwalacz raz i będziemy go trzymać, to zablokujemy wtedy pozycję gimbala i gimbal nie będzie podążać za ruchem operatora. Reszta przycisków, którą tutaj mamy, przydaje się w aplikacji. Po naciśnięciu środkowego przycisku możemy rozpocząć lub zakończyć nagrywanie w trybie wideo. 2 naciśnięcia tego przycisku w trybie wideo spowoduje wykonanie zdjęcia. Natomiast długie przytrzymanie potwierdza zapisanie kluczowego punktu w trybie timelapsa. Naciskając raz górny przycisk otworzymy menu w aplikacji. Gdy 2 razy naciśniemy ten przycisk, zmienimy tryb foto na wideo. Długie przytrzymanie tego przycisku spowoduje przełączenie się kamer w telefonie. Raz naciskając przycisk w prawo przejdziemy do listy nagrań.
Ponowne naciśnięcie tego przycisku schowa tą listę. Po ustaleniu punktów w trybie timelapsa poprzez długie przytrzymanie przycisku będziemy mogli rozpocząć lub zakończyć nagrywanie timelapsa. Naciskając 2 razy dolny przycisk przejdziemy do trybu sportowego, w którym gimbal będzie bardzo szybko i sztywnie podążać za ruchem operatora. Ponowne naciśnięcie 2 razy spowoduje wyjście z tego trybu. Na boku znajdują się jeszcze 2 przyciski, za pomocą których możemy sterować zoomem. Dwukrotne naciśnięcie tych przycisków spowoduje ciągłe, automatyczne przybliżanie. Jeśli chodzi o aplikację w przypadku tego stabilizatora, to mamy te same funkcje co wcześniej, lecz sytuacja z ustawieniami wygląda bardzo biednie i niestety nic konkretnego w tym przypadku nie poustawiamy. W aplikacji mamy też ustawienia timelapsów i śledzenia, które chyba nie chce dogadać się z moim telefonem, przez to stabilizator wariuje. Myślę, że może być to spowodowane moim telefonem, więc nie wykluczam, że może to poprawnie działać w lepszych telefonach. Jeśli chodzi o timelapsy, to sytuacja jest bardzo prosta, bo wystarczy, że wybierzemy ten tryb, po czym przejdziemy przez kreator, w którym ustawimy pozycje kluczowe, czyli od którego do którego miejsca stabilizator ma wykonać obrót. Następnie wybierzemy, co ile czasu zdjęcie ma się wykonywać. Ostatnim parametrem, jaki jest do ustawienia, jest czas, jak długo ma trwać nagrywanie timelapsa. Przejdźmy teraz do testów stabilizatora, które udało mi się przetestować ze znajomymi w naprawdę ekstremalnych warunkach na samym szczycie góry krakowsko-częstochowskiej. I są to testy bez wcześniejszego przygotowywania, czyli zobaczycie to, co udało się nam nagrać bezpośrednio po wyjęciu gimbali z pudełka. Były to testy bez zupełnego przygotowania. Oczywiście używając takich urządzeń musimy nabyć doświadczenia, które pomoże nam nagrywać jeszcze lepsze ujęcia. Między innymi chodząc zawsze będzie widać podnoszenie się i opuszczanie się kamery. Aby to zniwelować musimy chodzić na miękkich nogach i ze zgiętym ramieniem. A przy nagrywaniu poważniejszych rzeczy, jeśli mamy trochę chęci, możemy skonstruować uchwyt dwuręczny. Ale skupiając się na vlogach lub po prostu chodzeniu z kamerą i nagrywaniu się nieczęsących się ujęć, wystarczy, że trochę poćwiczymy i z każdym kolejnym ujęciem będzie nam to coraz lepiej wychodzić.
przypadku Mozy Mini S mamy składaną konstrukcję, czego nie mamy w modelu Mini MI. Ale za to w MI dostajemy porządne etui do przechowywania stabilizatora, gdzie w przypadku drugiego urządzenia dostajemy tylko woreczek. I tu kolejna różnica. Moza Mini S jest trochę lżejsza od Mini MI. W modelu Mini S mamy przyszłościowe gniazdko USB, ale nie mamy za to ładowania indukcyjnego. Do obu gimbali dostajemy bardzo niejasną instrukcję, więc chyba całe szczęście, że nagrywam taki film. Dla mnie ogólnie lepszym wrażeniem wywiera model Mini Mi. Ale dla osób, które szukają czegoś lżejszego i niewymagającego lub po prostu które zaczynają swoją przygodę ze stabilizatorem, to myślę, że Moza Mini S będzie bardzo dobrym wyborem. Moza Mini MI też jak najbardziej sprawdzi się przy vlogach, ale myślę, że jest to nieco bardziej przemyślany sprzęt, który myślę, że może przydać się przy nieco bardziej konkretniejszych nagraniach. A dla osób, które jeszcze bardziej są zainteresowane, istnieje jeszcze model Moza Mini P, którego nie miałem okazji przetestować w praktyce, ale wydaje się być jeszcze bardziej rozbudowany. Więc myślę, że będzie to tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi przy nagrywaniu tego odcinka, no i dziękuję też firmie Fototechnika za udostępnienie tego sprzętu, więc myślę, że to będzie tyle. Wszystkiego, czego nie powiedziałem jeszcze w tym filmie, myślę, że znajdziecie w opisie, więc zajrzyjcie do niego, więc na zakończenie dziękuję Wam bardzo serdecznie, no i trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka.